W nocy nie padało. Trochę było zimno, ale nie jest źle. Dostałem gorącą wodę, więc zaparzyłem sobie herbatkę. No i tak jak mówiłem wcześniej, rozpoczynamy suszenie namiotu. Chociaż przyznam szczerze, że przez noc trochę wysechł. Powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, co mam dzisiaj robić. Z jednej strony mógłbym pojechać do Adelaide, bo w sumie tam jest, zostało mi jakieś 350-400 km. No wiadomo, cały dzień musiałbym jechać, ale dojechać bym dojechał. Po drodze, z tego co dopytywałem miejscowych, za bardzo nawet nie ma czego oglądać, ale z drugiej strony miasto równa się koszty, więc no nie wiem, powiem szczerze. Nie wiem też za bardzo, gdzie tutaj stopa łapać, bo tutaj się nie da. No to idziemy na spacer. Chyba coś mam. No i już jestem jakieś 30 km dalej w miejscowości Nil. Bardziej Nyhyil, nie Nil. Nieważne. No i tak sobie słuchacząc, nadal rozmyślam nad tym, czy dojechać do tej Adelaide, czy nie. Na pewno będę się w stronę miasta przesuwał i nie wiem, dzwoniłem do domu polskiego, bo powiem szczerze, nie lubię miast z tego powodu, że za bardzo w namiocie się nie da spać. No niestety nie odbierają, a już ponoć są otwarci. Także zobaczymy, no. Zobaczymy, co się będzie działo. Teraz wychodzę z miasta, miasteczka w zasadzie, bo to tam 500 metrów w tamtą stronę i już w zasadzie będzie wylotówka. Także idę łapać dalej. Tak się dzisiaj będę włóczył. Yo. Say hello. G'day. I don't say hello anymore, I say g'day and GB, which is God bless. Kto by pomyślał, że dzisiaj będzie tak intensywny dzień. Słuchajcie, nie dość, że dojechałem właśnie do Adelaide, znalazłem się właśnie w centrum. Jeszcze mnie kierowca puścił za darmo, no bo nie miałem nic na gotówki, a nie przyjmują kartą. To jakąś godzinkę temu, półtorej godzinki, jak dojeżdżałem do Adelaide, napisałem na grupie Polonia w Adelaide, no, że właśnie przyjechałem, że przepraszam, że tak last minute, ale czy ktoś byłby tak miły i mnie przenocował na noc czy dwie. No i właśnie okazało się, że Polacy sobie pomagają. Także
lekcja ważna na dzisiaj. Ludzie sobie pomagają i właśnie jedzie po mnie Kacper, który zaprosił mnie do siebie do domu. No więc właśnie odebrali mnie Kacper i Martyna. Z autobusu dojechaliśmy do domu rodziców Kacpra albo do waszego wspólnego domu i rozpoczynamy przygodę. Czyli podsumowując, zupełnym przypadkiem dojechałem do Adelaidy, gdzie zaczynając drogę z kempingu miałem jakieś 380 km i to głównie ze sprawą Russella, który złapał mnie no gdzieś tam powiedzmy 70 km od punktu startu. Russell okazał się niesamowitym człowiekiem. Można powiedzieć, że mieliśmy dużo rozmów na temat... No, zresztą muszę wam powiedzieć, że bardzo dużo osób tutaj jest mocno wierząca i niektóre z tych rozmów oczywiście są inspirujące, inne trochę mniej. Ta z Russellem była bardzo, bardzo inspirująca z tego względu, że no, zdradził mi, że miał naprawdę ciężkie dzieciństwo, ciężkie życie, a pomimo tego no jest bardzo dobrym człowiekiem i właściwie na każdym kroku próbuje pomagać drugiej osobie. Nie tylko mi, bo jeszcze zdążył między innymi pomóc swojej żonie, zaadoptować córkę z Afryki. Zawsze chciałem to powiedzieć na głos. Na świecie w większości są dobrzy ludzie, niezależnie od tego, czy ktoś ma jakieś problemy, czy ma za sobą ciężką przeszłość. Na świecie naprawdę są dobrzy ludzie i chyba autostop jest dobrym punktem startowym do tego, żeby się przekonać o tym. Także jeżeli nadal oglądacie wiadomości i wierzycie we wszystko, co tam jest, choć oczywiście no, to są fakty, więc na pewno to są fakty, aczkolwiek nie ma takich dobrych faktów. Nikt nie mówi o fajnych rzeczach, które się dzieją na świecie, a powinno się trochę mówić więcej o tym. Dzięki za dzisiaj. Ja kończę. Moi gospodarze w Adelaidzie, Julita i Maciek i Kacper i Zuza i jeszcze Martyna, nie za bardzo są chętni, żeby tam nagrywać u nich, także oczywiście uszanowałem ich decyzję, ale kto wie, może jeszcze dzisiaj coś nagramy.